Wiatr, który bardziej parzy niż daje wytchnienie. Palące słońce i bezmiar pustyni. Nie wiem, co widzę w tym wszystkim, ale stojąc tu i teraz chłonę ten moment całą sobą i chcę, by trwał wiecznie. Rozpoczynamy naszą drogę przez Uzbekistan. Idziemy na Miacho zwiedzać Bucharę i ruszamy w drogę dalej. Buchara to osada na pustyni Kızılkum. Tutaj rozwinęło się życie, a wokół setki kilometrów piachu. Piachu, krzewów, różnych takich form pustynnych, bo ta pustynia nie zawsze była pustynią. Ruiny dawnego karawanseraju i łaźni Hammam. Bolo House, meczet. Meczet zbudowany w 1712 chyba. Dziś wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Taką ważną funkcję dla miasta miał do roku 1920, kiedy miasto zostało przejęte, miasto, kraj, przez Związek Radziecki. Znajduje się on naprzeciwko Arki, czyli tej wielkiej fortecy w Bucharze. I to tyle, jest pięknie, przepięknie zdobione. Zobaczcie. Co teraz? Jedziemy do domu. Jesteśmy na pustyni Kızılkum. Zaczyna się. Do naszego punktu docelowego, prawie do Nukusu, mamy jeszcze 250 km. Droga zmienia się powoli, ale się zmienia. Najpierw były duże krzaki, potem mniejsze i piach, a teraz widzimy coraz częściej piaskowe wydmy, czerwonawe, jak sama nazwa wskazuje, tak jak kolor tej pustyni właśnie, czyli Kızılkum, czerwony piach. I tak to wygląda, proszę Państwa, na dworze 36 stopni, w środku mamy klimatyzację na szczęście. Ale wyłączoną. Okej, to dlatego tak teraz nie było dziwnie. Bartek zabrał mnie na obiad. No i tu mamy kiszonki ze śmietaną. Tam mamy... nie kiszonki ze śmietaną. A co? Co tam masz? Taka słodka, jaką ty zawsze robisz. Warzywa ze śmietaną. No. I pierogi. Z jajkiem podobnie. No. I kolejna oaza na pustyni.
Tak jechaliśmy przez pustynię, a tu? No jedziemy, kupa piachu wokół, a tu nagle zielono. Drzewa, woda, może nawet ropa. Zobaczymy. Wszystko tu się może zdarzyć. Nagle pośrodku niczego. Pełno Takie ludzi. Zbiegowisko. Pełno ludzi, pełno samochodów. W ogóle o co chodzi? Ponad 70% powierzchni Uzbekistanu to pustynie i stepy. Wydawałoby się, że te surowe tereny określają historię tego kraju. Jednak to rzeki Amudarja i Syrdarja przez wieki pisały prawdziwą opowieść tego kraju. Ruszamy ich śladem przez błotne forty, które dawniej chroniły żyznych ziem Amudarii przed pustynnymi rozbójnikami. Jest godzina 19:30, jest niesamowicie gorąco. My jesteśmy na pustyni, a właściwie na skraju pustyni i oazy. A za mną Kizilkala, czyli Czerwona Forteca. Jedna z wielu fortec glinianych, błotnych, utworzonych tutaj dla strzeżenia terenu oazy. Właśnie. Ta powstała mniej więcej między I a IV wiekiem naszej ery i była jedną z chyba potężniejszych, bo jej mury sięgały aż 13-16 metrów. Widzisz te głupki tam? To już jest pustynia, to są wydmy. Zobacz. I tam jak się ciągnie. O nie, pięknie. Wow. No, a gdzie kolejny fort? Tam wcześniej był, tam. Tam jest widoczny jeden. Dużo jest tutaj takich, że nic już z nich nie zostało. Ale my jeszcze dzisiaj pojedziemy do dwóch, jeśli nam się będzie chciało. No to jedźmy. Aby zobaczyć ostatni błotny fort, musimy zapędzić się nieco głębiej w pustynię. Słońce za chwilę zajdzie, więc oszczędzi nam palących promieni i pozwoli bardziej spokojnie wdrapać się na mury tej pustynnej fortecy. Zostawiamy auto i część drogi pokonujemy pieszo. Trzeba mieć ostro. Żelazną kondycję trzeba mieć. Nie no, żeby wchodzić w środku pustyni na górę. No i udało się. Jesteśmy na szczycie. Gdzie? Na szczycie fortu Ayaskala. Ale on jest szalony. W ogóle jeszcze taka ciekawostka, bo włóczymy się po pustyniach i szukamy diesla. I trochę tak się czujemy jak w Mad Maxie, że też był tak mocno zorientowany na szukanie paliwa bohater. I nie na wszystkich stacjach jest, raczej na większości nie ma, chciałem powiedzieć. A na niektórych jest jakichś takich podłych baniaczków albo z beczek, także nie mamy za bardzo zaufania. No i też gdzieś to mamy cały czas w tyłu głowy, że mamy duży zasięg, ale musimy pamiętać o tym, żeby nie wyjechać gdzieś totalnie w
nigdzie, żeby nie być skazany na tankowanie zasyfionego paliwa. Dotarliśmy do skraju pustyni. Tutaj Amu Darja ma swoje rozlewiska. Jak widzicie, jest granica znowu między zielenią a pustynią. A tam w oddali Turkmenistan się mieni. Podziwiając kontrast rzeki i pustyni, zauważamy coś, co przypomina wyschnięte jezioro. Zjeżdżamy poza trasę, by spojrzeć na nie z bliska. Nasz samochód chyba nie podziela entuzjazmu wobec pustyni i zaczyna Co? marudzić. Zgas mi samochód. Nie wierzę w to. Coś oil temp się zapaliło, ale... Dobra, spierdolajmy na drogę, co? No.